Jak są tworzone karty Pokémon? Jak wygląda proces produkcji? Spróbuję na te pytania odpowiedzieć w tym filmie. Serdecznie zapraszam. Chasing Creatures Inc. to często pomijane ramię firmy Pokémon. Deweloper od lat pracuje nad grą karcianą Pokémon Trading Card Game, w której po ponad 25 latach pojawiają się nowe serie i rozszerzenia. Wypuszczenie nowego zestawu kart Pokémon zazwyczaj zajmuje cały rok, głównie z powodu tworzenia kart, a jest to proces bardzo złożony i skrupulatny. Główna siedziba Chasing Creatures Inc. znajduje się w Tokio w Japonii, a za cały przebieg powstawania kart odpowiedzialny jest Atsushi Nagashima, dyrektor gry karcianej Pokémon, i Satoru Inoue, kierownik testów. Na uwagę zasługuje również Mitsuhiro Arita, długoletni, niezależny ilustrator odpowiedzialny za zaprojektowanie ponad 500 kart Pokémonów, w tym karty Charizarda. Cały zespół składa się z projektantów gier, ponad 70 artystów i około 20 testerów. Zespoły te również pracują nad tworzeniem i wdrażaniem nowych serii i rozszerzeń. Dalej dowiemy się też o tym, jak karty są projektowane, ilustrowane i o tym, jak testowane są karty oraz jak zespół Satoru Inouego rozwiązuje problemy z równowagą mechanik kart. W internecie jest niewiele filmów ani informacji na temat dokładnego procesu tworzenia kart Pokémon. Może to wynikać z tego faktu, że drukarnie Pokémon chcą zachować prywatność i chronić tajemnice firmowe. Tworzenie nowej karty Pokémon składa się z 3 głównych części: pomysłu na kartę, grafiki i przetestowania karty pod kątem aktualnych zasad gry. Drukowanie samych kart to jeden z ostatnich etapów produkcji. Krok pierwszy: sztuka czy meta. Według Nagashimy najważniejszą rzeczą przy tworzeniu nowego zestawu kart jest ich różnorodność. Musi istnieć mieszanka stylów graficznych i rodzajów kart. Niektóre muszą mieć duży metapotencjał, inne zaś muszą być atrakcyjne dla kolekcjonerów czy dla najmłodszych. Pierwszym krokiem stworzenia nowego zestawu jest podjęcie decyzji, którego Pokémona użyć w nowym dodatku. Ważnym elementem jest zachowanie lojalności wobec gier wideo, na której opiera się nową serię kart. Dlatego projektanci zawsze biorą pod uwagę dobrze znane Pokémony z bajek i gier wideo. Dyrektor Chasing Creatures Inc. powiedział: na początku nowej serii naprawdę staramy się zachować wierność grom wideo, na których opieramy serię kart, np. Pokémonom, które były często prezentowane w grach wideo lub odegrały dużą rolę w tej historii. Upewnimy się, że znajdą się w centrum planu, który tworzymy. Ale kiedy jesteśmy już w połowie serii, zaczynamy bardziej skupiać się na ogólnym środowisku gry i na tej podstawie decydujemy, którego Pokémona umieścić. Nagashima dodaje również: wiele z tych wyborów sprowadza się do tego, czego gra potrzebuje, aby była bardziej zrównoważona i jakie Pokémony odpowiadają tym potrzebom. Zespół rozważa również, które Pokémony nie cieszą się zbyt dużą popularnością w grach lub anime. Te, które dzieci mogą uznać za fajne, a kolekcjonerzy za cenne. Krok drugi: równowaga. Według Nagashimy jednym z największych wyzwań stojących przed zespołem jest utrzymanie ducha niektórych postaci i Pokémonów. A że gra karciana jest ściśle powiązana z grą wideo, przełożenie niektórych mechanik gry na takie, które działają w grze karcianej, może być trudne. Jak mówi Nagashima, zespół zawsze stara się zachować świeżość i różnorodność, jednocześnie zwracając uwagę na metę rywalizacji, a znalezienie równowagi nawet od początku jest skomplikowanym zadaniem. Cytując Nagashimę, brzmiało to tak: podczas opracowywania nowych kart zwracamy szczególną uwagę na to, co nazywamy meta-środowiskiem w grach. Przed stworzeniem karty zespół zaczyna od danych, które zostają umieszczone na karcie. Następnie w oparciu o te statystyki dopasowywane są poszczególne Pokémony. Na przykład, jeśli karta będzie posiadać dużo życia, nie może być to mały i słaby Pokémon. Odpowiednim Pokémonem może być na przykład Snorlax. Krok trzeci: ilustracje. Kiedy zespół już zdecydował, jakiego rodzaju karty potrzebuje i co będzie na niej się znajdowało, rozpoczyna proces twórczy, który w zasadzie jest wykonywany równolegle z testowaniem zasad. Proces ten kończy się jednak na długo po rozpoczęciu testów. Aby zapewnić różnorodność zestawów, Creatures współpracuje obecnie z ponad 70 różnymi ilustratorami i artystami. Dla przykładu podam, że proces ukończenia jednej karty wynosi około 2 miesięcy. Mitsuhiro Arita wyjaśnił nam, jak wygląda procedura tworzenia karty. Ilustratorzy otrzymują konkretne informacje, co powinno znaleźć się na karcie, jaki Pokémon, postać, przedmiot, miejsce, jaka sytuacja, w jakim jest regionie, jaka pora roku.
warunki pogodowe itd. Dopiero po zebraniu wszystkich szczegółów artyści zabierają się za projekt. Jedna karta szkicowana jest w kilku czarno-białych wariantach, następnie przechodzi przez programy do obróbki grafiki, a po procedurze kontroli i zatwierdzenia wybierana jest najciekawsza opcja grafiki. Krok 4. Testowanie. Laboratorium testów gry karcianej Pokémon znajduje się w głównej siedzibie Creatures Inc. To miejsce, w którym testerzy wykorzystują puste karty z samymi statystykami. Wszystkie te karty nigdy nie opuszczają laboratorium, a przechowywane są w specjalnych szafkach sali gier. Mimo braku obrazków na kartach, zespół projektantów przekazuje testerom informacje, czego mogą się spodziewać na danej karcie. Testy gry, kart i mechanik odbywają się przez 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie. W tym czasie trwają również prace związane z nowymi taliami i zestawami. Niezależnie, każdy z testerów dostarcza kierownictwu indywidualny raport z gry. Pomimo setek godzin spędzonych na testowaniu i równoważeniu mechanik, gracze czasami zaskakują twórców kart Pokémon sposobem, w jaki korzystają z konkretnej karty lub talii. Krok 5. Produkcja. Zestawy kart umieszczane są na wielkich arkuszach złożonych z kilku warstw sklejonego ze sobą papieru, tworząc tym samym masywną tekturę o wysokiej jakości. Następnie drukowane są rysunki każdej karty. Odbywa się to głównie za pomocą kombinacji kolorów. Innymi słowy, łączy się kolor niebieski, czerwony, żółty i czarny, aby stworzyć wszystkie kolory. Nie znamy dokładnie procesu produkcji przed wycięciem i segregacji kart, jest to owiane tajemnicą. Krok 6. Dystrybucja. Karty Pokémon są wysyłane do 80 krajów na całym świecie. Trafiają do konkretnych dystrybutorów, a ich rolą jest równomierne rozdzielenie zestawów między wszystkimi sklepami, które wcześniej złożyły zamówienie na konkretne produkty gry karcianej Pokémon, a w efekcie końcowym znajdą się na półkach i witrynach sklepowych. Przyjrzyjmy się bliżej ostatniemu trybikowi w machinie Pokémon. Dystrybutor Pokémon to firma lub organizacja, która zajmuje się dystrybucją kart do sklepów detalicznych i innych punktów sprzedaży. Ci dystrybutorzy odgrywają ważną rolę w zapewnianiu, że produkty Pokémon są dostępne dla konsumentów w terminowy i wydajny sposób. Współpracują ze sprzedawcami detalicznymi, takimi jak sklepy z zabawkami, sklepy z grami planszowymi, domy towarowe i sklepy internetowe. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco proces tworzenia kart i jak trafiają w nasze ręce. Koniecznie zobacz opis tego filmu, w którym znajdują się linki do wszystkich moich poradników o kartach Pokémon. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a ja dziękuję i pozdrawiam.